Cześć, witajcie, z tej strony Suert. Zapraszam na film, w którym zebrałem najciekawsze informacje z minionego tygodnia. Znajdziecie tutaj wiadomości dotyczące przeróżnych produkcji, rozszerzeń do swoich ulubionych tytułów, premier jakie miały ostatnio miejsce, a także zapowiedzi zupełnie nowych gier. Zaczynamy! Insomniac Games zdecydowało się urwać wszelkie spekulacje i podało konkretny termin premiery swojego nadchodzącego hitu Marvel's Wolverine. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami studia gra zadebiutuje jesienią, a dokładnie 15 września. Przypomnę, że jest to tytuł ekskluzywny dla konsoli PS5. Przy okazji twórcy zapowiedzieli, że wiosną podzielą się nowymi informacjami o Marvel's Wolverine. Najprawdopodobniej odbędzie się to podczas kolejnego wydarzenia State of Play. Mouse PI for Hire nie ukaże się 19 marca, jak pierwotnie zakładano, lecz dopiero 16 kwietnia. W oficjalnym komunikacie wyjaśniono, że tytuł jest już niemal gotowy, ale dodatkowy miesiąc przyda się deweloperom ze studia Fumi Games na wprowadzenie ostatnich szlifów. Platformy docelowe pozostają takie same. Gra trafi na PC oraz konsole PlayStation 5, Xboxy Series XS i Nintendo Switch. Według wcześniejszych zapowiedzi Mouse PI for Hire zaoferuje trzymającą w napięciu historię oraz ponad 20 poziomów przesiąkniętych klimatem noir, pełnych myszy, szczurów i ryjówek. We walce wykorzystamy szeroki arsenał broni palnej i gadżetów, a eksplorację urozmaicą pomysły rodem z Metroidvanii. Umiejętności takie jak podwójny skok czy bieganie po ścianach pozwolą dotrzeć we wcześniej niedostępne miejsca. Osadzona w mrocznym mieście, inspirowana filmami akcji lat 90. gra Samson A Tyndallstone Story otrzymała właśnie datę premiery. Tytuł zadebiutuje wcześniej niż można się było spodziewać, 8 kwietnia tego roku. Samson to dzieło szwedzkiego studia Liquid Swords, założonego przez twórcę takich gier jak Just Cause i Mad Max, Christophera Sandberga. Twórcy obiecują bezlitosną i mocną historię bez zbędnych wypełniaczy. Wiadomo już, że ukończenie fabuły powinno zająć około 10 godzin. W grze znajdziemy mnóstwo szalonych pościgów po ulicach tytułowego miasta Tyndallstone, a także sporą dawkę walki wręcz wraz z wykorzystaniem otoczenia i improwizowaną bronią. 24 lutego w ramach wczesnego dostępu na PC zadebiutowała gra Rise of Piracy. Za tę morską strategię z elementami RPG odpowiada Spideox Studios. W grze wcielamy się w początkującego kapitana dysponującego kiepsko wyposażonym statkiem oraz niewielkimi funduszami. Z czasem zyskamy szansę na zaprezentowanie swoich umiejętności i zdobycie sławy. W tym celu nawiążemy relacje z dostępnymi frakcjami, wybierzemy się na poszukiwanie skarbów, staniemy na czele budzącej grozę pirackiej załogi lub stworzymy flotę złożoną z kupieckich jednostek. W okolicach premiery 75% ocen wystawianych grze na Steamie była pozytywna. 24 lutego wyłącznie na PC-tach zadebiutowała gra Ember Bane od tureckiego Hamlet Games. Ember Bane to platformowa gra akcji, w której wcielamy się w bohaterkę władającą żywiołami. Przemierzamy tutaj zrujnowaną krainę fantasy, tocząc dynamiczne potyczki i pokonując wyzwania zręcznościowe. Podejmowane przez nas działania determinują sposób, w jaki zakończy się nasza przygoda. W okolicach premiery tytuł zbierał mieszane opinie na Steamie. 25 lutego w ramach wczesnego dostępu zadebiutowała produkcja zatytułowana Nested Lands. To trzecioosobowa gra RPG z elementami strategicznymi i survivalowymi, pozwalająca na rozgrywkę solo lub w koopie. Za jej produkcję odpowiada niewielkie brazylijskie studio First M Beats Horde. W Nested Lands wznosimy wioskę, rekrutujemy chłopów i eksplorujemy świat, walcząc z bandytami oraz próbując uchronić osadę przed zarazą i niesprzyjającą pogodą. W okolicach premiery 79% ocen wystawianych grze na Steamie była pozytywna. 26 lutego wczesny dostęp opuściła gra Towerborn, tym samym pozycja w wersji 1.0 zadebiutowała oficjalnie na PC-tach, a także najnowszych konsolach. Tytuł jest także dostępny w usłudze Game Pass. Towerborn to RPG akcji wzbogacone o elementy strategiczne. Za jego produkcję odpowiada Stoic Studio, czyli twórcy serii The Banner Saga. Choć tytuł powstał głównie z myślą o czteroosobowym trybie kooperacji, umożliwia również zabawę w pojedynkę. Kierowany przez nas bohater potrafi bowiem przywołać cienie, a każdy z nich zapewnia dostęp do unikalnych zdolności. Stanowią one znakomite uzupełnienie standardowych ataków, które można wyprowadzać m.in. za pomocą wojennych maczug, rękawic, sztyletów, mieczy czy tarcz.
Gra cieszy się raczej skromnym zainteresowaniem. Na Steamie można znaleźć nieco ponad 1300 opinii, 68% z nich jest pozytywna. 26 lutego w ramach wczesnego dostępu zadebiutowała produkcja zatytułowana Spellcasters Chronicles. To darmowa gra akcji z elementami strategii od studia Quantic Dreams. W Spellcasters Chronicles wcielamy się w magów i bierzemy udział w bitwach 3 na 3, dowodząc hordami przyzywanych stworzeń. Ten tytuł można grać wyłącznie w trybie multiplayer przez internet. Z kolei 27 lutego wczesny dostęp opuściła polska produkcja Leysara Summit Kingdom. Tego dnia oprócz wersji 1.0 na PC-tach gra ukazała się także na konsolach marki PlayStation, Xbox i Nintendo Switch. Leysara Summit Kingdom jest produkcją typu City Builder, w której wznosimy miasta na zboczach wysokich gór. Produkcja została opracowana przez niezależne polskie studio Quite OK Games. 27 lutego zadebiutowała prawdopodobnie największa premiera tego miesiąca. Resident Evil Requiem zbiera znakomite recenzje od krytyków. W agregatorze Metacritic średnia ocen wynosi 88 punktów na 100. W recenzjach często powtarza się stwierdzenie, że Requiem to jedna z najlepszych odsłon w historii marki. Krytycy podkreślają, że gra nie próbuje na siłę rewolucjonizować sprawdzonej formuły. Zamiast tego twórcy postawili na dopracowanie i umiejętne połączenie najważniejszych elementów poprzednich części. Efektem jest gęsty klimat horroru, satysfakcjonujące mechaniki walki oraz imersyjne zagadki środowiskowe. Chwalone są także oprawa graficzna i ścieżka dźwiękowa, które skutecznie budują napięcie. Recenzenci zwracają również uwagę na możliwość wcielenia się zarówno w Grace, jak i w Leona, choć dla części z nich przeskakiwanie pomiędzy bohaterami momentami było wybijające z rytmu. Komentarze krytyczne pojawiają się rzadko. Jeśli już się trafiają, najczęściej dotyczą relatywnie krótkiego czasu trwania kampanii. Niektórzy recenzenci wskazują również na zachowawczość twórców i brak większej liczby świeżych rozwiązań. Sporadycznie można natrafić na opinię, że gra nie zawsze idealnie balansuje proporcje między akcją a horrorem, co przekłada się na trochę nierówne tempo rozgrywki. Warto jeszcze zaznaczyć, że Resident Evil Requiem może pochwalić się najlepszym debiutem w historii cyklu. Kilka godzin po premierze rekord aktywności na Steamie wyniósł ponad 320 000 graczy bawiących się równocześnie. 26 lutego do gry Warhammer 40,000 Space Marine 2 zawitała aktualizacja zatytułowana Techmarine Update. Wprowadza ona nową darmową grywalną klasę, nową misję, 2 dodatki DLC z Season Passa 2 i wiele więcej. Najważniejszą nowością jest oczywiście nowa klasa w postaci tytułowego Techmarine. Jest on ekspertem w kontroli tłumu i obronie obszaru dzięki swojemu unikalnemu ekwipunkowi i potężnej broni automatycznej przytwierdzonej bezpośrednio do pancerza. W trybach PvP ta nowa klasa przyjmuje barwy czerwonego korsarza Warpsmitha. Na pierwszą połowę tego roku przewidziano debiut gry Gallipoli. To 4. odsłona serii realistycznych FPS-ów wieloosobowych osadzonych na frontach I wojny światowej. Pieczę nad serią sprawuje studio Black Mill Games. Pod względem mechaniki tytuł nie różni się od poprzednich odsłon cyklu. Przychodzi nam zatem uczestniczyć w drużynowych starciach, uprzednio wybrawszy spośród różnorodnych klas postaci. Produkcja Black Mill Games kładzie nacisk na realizm objawiający się w mapach, broniach i mundurach zarówno żołnierzy Imperium Brytyjskiego, jak i Osmańskiego. Teatr działań wojennych obejmuje walkę o kontrolę nad plażami tytułowego Gallipoli, obronę kluczowych pozycji w Al-Qud czy szarże przez pustynię Dolnej Mezopotamii. W wakacje tego roku na PC-tach i najnowszych konsolach powinna zadebiutować gra Mistfall Hunter. To sieciowe RPG akcji z widokiem z trzeciej osoby przywodzące na myśl Dark and Darker. Produkcja została opracowana przez zespół Bellring Games i stanowi jego debiutancki projekt. Mistfall Hunter przenosi nas do świata, który stał się polem bitwy dla bogów. Wojna zakończyła się upadkiem bóstw, a ich krew, przemieniona w żyrącą siłę zwaną Gildenmist, przeobraziła tę krainę nie do poznania, przekształcając zamieszkujące ją istoty w krwiożercze bestie. Mistfall Hunter opracowano z myślą o multiplayerowej rozgrywce przez internet. Choć nic nie stoi na przeszkodzie, by działać w pojedynkę, często zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest znalezienie maksymalnie 2 sprzymierzeńców i wspólne mierzenie się z niebezpieczeństwami. I to tyle na dziś. Pozostaje jeszcze zaprosić na kanał, na którym znajdziecie mnóstwo informacji ze świata gier. Zachęcam do subskrypcji, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco. A teraz żegnam się z Wami gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!